Siemanko, witamy na kanale Mototalks w kolejnym odcinku. Słoneczko mocno już puka nam przez okno, zapraszając do jeżdżenia na motocyklu. Dlatego my lecimy z kolejną premierą. W dzisiejszym odcinku Sugomi w najczystszym wydaniu, czyli Kawasaki Z900. Oglądajcie. Kawasaki Z900, jeden z najbardziej rozpoznawalnych nakedów klasy średniej na rynku. Klasy średniej? Można powiedzieć, że tak. Kawasaki na przestrzeni lat troszkę puchło. Zaczynając od 2004 roku, gdzie pojawił się znany i lubiany Z750. Następnie Kawasaki zwiększało sukcesywnie pojemność do Z800, aż w końcu do Z900. Mamy tutaj jego najnowszą odsłonę, czyli Z900 model 2025. Zanim przejdziemy do kolejnej części tego odcinka, jeżeli szukacie swojego wymarzonego motocykla, zastanawiacie się, który sprzęt wybrać, zajrzyjcie do formularza w opisie filmu, chętnie zostawcie swoje dane, chętnie czy ja, czy któryś z naszych kolegów skontaktuje się i pomoże w doborze swojej wymarzonej maszyny. Wracamy do naszej premiery. Przed Wami Kawasaki Z900 w wersji SE. Wersja limitowana, pierwszy raz w Polsce ta maszyna się tutaj pojawiła. Od razu widać, że styl Kawasaki został zachowany, mimo tego, że wizualnie maszyna została przeprojektowana. Czyli to jest ten przez Kawasaki ujęte Sugomi po japońsku w najczystszym wydaniu, czyli styl, design. Tego określenia Kawasaki używa jako przedstawienia charakteru swoich naked bike'ów. W poprzednich modelach również to hasło było stosowane. Ma to być to takie nawiązanie do takiego przyczajonego zwierza, drapieżnika, który czeka, żeby ruszyć na swoją zwierzynę i ją schrupać. I tak też ten motocykl jest przedstawiany. Faktycznie jest takim przyczajonym drapieżnikiem, który tylko czeka, żeby wskoczyć na niego, wykręcić manetę i wystartować, poczuć tą pełną adrenalinę. Wracając do designu, od razu widać, że styl Kawasaki został zachowany. Wysoko ulokowany pękaty zbiornik. To, co Kawasaki bardzo lubi, te fajne kształty, nie tak może cięte, ostre, czy w stylu KTM, czy w stylu powiedzmy MT9, ale nowoczesna, fajna, dynamiczna linia. Całość jednak do siebie pasuje. To zaciągnięcie lampy, wysoki błotnik i przejście do tyłu jest to taka fala, która jest charakterystyczna i współgra ze sobą bardzo dobrze. Oczywiście na pierwszy rzut oka przednia lampa. Przednia lampa oczywiście LEDowa zmieniła się dość konkretnie, zmniejszyła się, porównując z poprzednim modelem, gdzie te oczy były trochę wyłupiaste. Tutaj mamy bardzo ładną, stylistyczną, zmniejszoną część. Tutaj ta część może troszkę nawiązuje nawet do tych poprzednich modeli Kawasaki, nawet do Z1000, ale ta przednia lampa w tym modelu bardzo pasuje do całego stylu. Nie jest wielkościowo za duża, jest bardzo proporcjonalna. Idąc dalej, mamy oczywiście, tak jak w stylu Kawasaki, klasycznie ramę w danym kolorze i kolor ramy jakby warunkuje to, jaką wersję kolorystyczną kupujecie. W większości kupujecie wersje czarne, a kolor ramy, czy to będzie czerwony, czy to będzie zielony, czy to będzie czarny, jakby na tej podstawie dopasowujecie sobie kolor motocykla. Tutaj wersja SE, czyli wersja limitowana, która wychodzi tylko i wyłącznie w takiej postaci. Mamy zieloną ramę, do tego złote zawieszenie. Przód, jeżeli chodzi o zawieszenie, tutaj mamy tylko zmianę koloru, nie różni się ono niczym od wersji podstawowej, czy mamy zawieszenie upside down z goleniami o średnicy 41 mm z pełną regulacją, dobicie, odbicie i płynna regulacja napięcia wstępnego sprężyny. Ale to, co w wersji SE jest wyjątkowe, tada, to znajduje się tutaj, czyli tylny amortyzator od Öhlins. Zawsze jest to taki niesamowity smaczek, te złote detale wyglądają pięknie, pięknie komponują się z tą zieloną ramą Kawasaki. Oczywiście pełna regulacja. No tutaj naprawdę trzeba być prosem zawieszeniowym, żeby z tym zawieszeniem jakby sobie idealnie radzić, żeby na przykład okazało się, że to dla Was jest niewystarczające zawieszenie. Tutaj naprawdę to zawieszenie jest dla profesjonalistów, dla gości, którzy naprawdę znają się na robocie i potrzebują od motocykla znacznie więcej. Po co ten zawies jest tutaj zastosowany? Po to,
aby nadążał za silnikiem. Mamy tutaj silnikową, genialną jednostkę, 4-cylindrową rzędówkę. Tak jak wspomniałem na początku filmu, Kawasaki z pojemnością troszkę puchło, aż doszło do etapu prawie litra. Mamy tutaj teraz 948 cm3. Tak samo było w modelu poprzednim, co prawda, natomiast zostały zastosowane pewne modernizacje. Kawasaki na chwilę obecną przestało ten silnik zwiększać, no bo wiadomo, gdzieś to się musi w końcu zakończyć. Mamy tutaj 900, a nie mamy tutaj jakby litra. No, nie chcemy też wchodzić w ten segment wyżej, ponieważ ma być to naked tej, powiedzmy, jeszcze nie power naked tej najwyższej klasy, a ta półka troszkę niżej, aby kierowcy z nie aż tak dużym doświadczeniem fajnie psychologicznie się też z tym motocyklem czuli. Natomiast mamy tutaj 124 konie mechaniczne. Jeżeli chodzi o zmianę z poprzednim modelem, nastąpiła papierologicznie niestety nie na korzyść, ponieważ moc jest o 1 koń mniejsza niż w modelu poprzednim. Natomiast na to niestety mało osób zwraca uwagę, ale trzeba powiedzieć o tym, że charakterystyka tego silnika się zmieniła. Został poprawiony dół. Nawet jak Kawasaki mówi o 16% moment obrotowy w niskim zakresie obrotów, co przekłada się na dużo lepszą jazdę 4-cylindrową rzędówką. Nie ma tej dziury mocy, nie ma tego efektu, że wykręcamy gaz na wysokim biegu, a maszyna nam się muli i dopiero po jakimś czasie na te obroty wysokie wchodzi. Tu jest tak, że ta reakcja jest lepsza. Nieważne, na którym biegu jedziemy, wykręcamy gaz i ten motocykl dynamicznie ciągnie, zbiera się i napędza się do wysokich obrotów. Więc silnik został zmodernizowany. Jeżeli chodzi o porównanie parametrów, może jest na lekki minus, ale ten motocykl jeździ lepiej i ten silnik zachowuje się dużo lepiej. Oczywiście wpłynęło na to zmiana wałków rozrządu, jak również zmiana w ECU, zmiana w elektronice. Jeżeli chodzi o elektronikę, mamy tutaj znacznie więcej zmian niż w modelu poprzednim, dużo więcej modernizacji. Przede wszystkim mamy tutaj 6-osiowe IMU, które kontroluje, w jakim położeniu ten motocykl się znajduje. Co za tym idzie? Poprawiony ABS, który jest cornering ABS-em. Kontrola trakcji, która ma dużo więcej ustawień niż w poprzednim modelu Z900. Jak również mamy tryby jazdy, co jakby wiąże się oczywiście z elektroniczną przepustnicą. Jeżeli chodzi o elektronikę, mamy tutaj nowy 5-calowy wyświetlacz TFT. Na wyświetlaczu znajdują się dwa motywy do wyświetlania. Jeden klasyczny, gdzie mamy obrotomierz w poziomie, drugi taki bardziej z obrotomierzem okrągłym i z takim dość ciekawą grafiką żyroskopu na środku. Chętnie Wam zaprezentuję. Oskar, podejdź proszę, pokażemy jak to działa. Teraz właśnie Z900 zaliczy glebę, żebyście mogli zobaczyć, jak ten żyroskop funkcjonuje. Żartowałem oczywiście, udało mi się ją utrzymać, więc pełna kontrola. Jeżeli chodzi o sterowanie na kierownicy, jest to, uważam, dość prosty system, ponieważ mamy tutaj panel, którym obsługujemy tryby jazdy. Możemy sobie zmieniać tryby przez przyciśnięcie guzika w górę lub w dół i tutaj przechodzimy sobie do menu. Więc właściwie tymi 3 guzikami obsługujemy wszystko i tutaj możemy sobie wyjść. Tutaj Wam tylko szybko pokażę, o co chodzi z tym typem wyświetlacza. Typ 1, typ 2. Wybieramy sobie typ 1, to jest ten wyświetlacz podstawowy. Wychodzimy i tu mamy ten klasyczny obrotomierz i bardzo prosty styl, taki nierozpraszający w czasie jazdy. Styl, który ma nam pozwalać skupiać się 100% na jeździe. Tutaj mamy fajną, bardzo ciekawą rzecz, która w Nakedzie Kawasaki pojawiła się, no nie jest to standard, że w Nakedach mamy tempomat, więc jak najbardziej jest to fajne ułatwienie. Od 3 biegu w górę, od 60 km na godzinę w górę możemy sobie włączać tempomat. Ten tempomat bardzo płynnie no i ułatwia jazdę dla osób ceniących turystykę. Jeżeli chodzi o kolejne modernizacje elektroniczne, maszyna otrzymała Quick Shifter, który już działa i w górę, i w dół, więc mamy to, co właściwie już w tych motocyklach jest standardem. W Kawasaki bardzo płynnie to działa. Oczywiście 4-cylindrowa rzędówka przy przepinaniu biegów na wysokich obrotach robi niesamowitą robotę dźwiękową. Te biegi wchodzą po prostu genialnie, plus ten strzał, wydech, takie warczenie jak sportowego samochodu. Jest to naprawdę bardzo, bardzo fajny efekt dla ucha.
Plus zawsze w Kawasaki te biegi wchodzą bardzo mięciutko. Jest taki jakby delikatny zapas na dźwigni, że jak już jest 6. bieg zapięty, chcemy jeszcze przepiąć przypadkowo w górę, to nie ma takiej twardej dźwigni, tylko ona jeszcze sobie lekko pracuje, tak jakby była tam taka sprężynka tłumiąca. Dzięki temu chodzi to bardzo, bardzo miękko. Jeżeli chodzi o kolejne różnice między wersją podstawową a wersją SE, którą tutaj właśnie Wam prezentujemy, to poza zawieszeniem Ollinsa mamy również genialne hamulce. Hamulce przednie, które praktycznie poza pompą w całości są od Brembo. Mamy tarczę hamulcowe Brembo, mamy radialnie zamontowane zaciski M432 Brembo również. No, bardzo dobra dozowalność dzięki temu, że mamy tutaj stalowe oploty hamulcowe oraz radialna pompa Nissina. Całość no, naprawdę daje nam bardzo, bardzo sportowy efekt i przy szybkiej jeździe te hamulce sprawdzają się rewelacyjnie. Nie ma efektu przegrzewania, nie ma efektu takiej czkawki hamulcowej przy bardzo szybkim hamowaniu w zakrętach. Jest to naprawdę na plus tego motocykla i jakby użytkownicy, którzy cechują się no, bardziej tym sportowym, dynamicznym stylem jazdy, na pewno dołożą do wersji SE i tutaj chętnie w to lepsze zawieszenie oraz w te lepsze hamulce doinwestują, bo naprawdę, naprawdę warto. Co jeszcze z różnic między wersją SE i wersją podstawową? Detale, poza oczywiście tym pięknym malowaniem, mamy również kanapę, która jest takim podwójnym materiałowym przeszyciem. Mamy tutaj taki materiał w bocznej i centralnej części. Tutaj jest taki fajny klimacik, logo Kawasaki, natomiast to logo Kawasaki również w wersji podstawowej występuje i też inny materiał tej kanapy pasażera. Co jeszcze ciekawego? Wersja SE posiada gniazdo USB, które jest w standardzie, jest tutaj ukryte pod boczną owiewką. Tutaj możecie sobie wydubać paluchem i to gniazdo USB typu C jest tutaj w standardzie. Więc kilka takich detali, kilka takich drobiazgów, które powodują, że ta wersja jest tą wersją bogatszą, lepiej cechowaną i wersją no, taką bardziej prestiżową. Oczywiście sam motocykl w sobie został odświeżony, wygląda bardzo dynamicznie, ale też trzeba przyznać, że Kawasaki dba o detale, dba o te wszystkie takie szczegóły, które no, tutaj gdzieś są ulokowane. Wszystkie osłonki, plasticzki, wszelkiego rodzaju drobiazgi są też tutaj no, z najwyższą klasą zachowane. To, co mi się bardzo podoba, no to oczywiście nowy styl tej tylnej części, nowy styl tylnej lampy. Tylna lampa pięknie tutaj się prezentuje. Widać ten pasek światła pozycyjnego i te rogi, które załączają się przy wciśnięciu światła stop. Więc tutaj wizualnie na pewno na plus. Maszyna zmieniła się pod tym względem bardzo i uważam, że wygląda znacznie świeżej i znacznie lepiej od poprzednika. Plus dodając te elementy nowej elektroniki, uważam, że naprawdę Z900 w tym sezonie jest kompletnym motocyklem typu naked bike. Spokojnie może konkurować z mocnymi nakedami, czy z nowym Hornetem, czy z MT9. Jest to motocykl, który się tutaj plasuje fajnie w tą kategorię. I też nie ma co ukrywać, że gonitwa na rynku cenowym no, odbywa się aktualnie bardzo mocno. Producenci boksują się z ceną. Honda postawiła poprzeczkę wysoko, wystawiając swego Horneta w tak niskiej cenie. Dlatego też producenci motocykli konkurencyjnych muszą troszeczkę swoje ceny dopasować do tego, co dla Was, klientów, jest świetnym rozwiązaniem, ponieważ no, te motocykle po prostu jak nigdy są coraz tańsze. Ten wzrost cen przez lata był dość dynamiczny i z roku na rok te motocykle kosztowały coraz więcej. Teraz ta szala się przewróciła, no i odwróciła i mamy w końcu trochę korektę cenową, co jest na pewno dla Was na plus, więc słuchajcie, korzystajcie z tego, bo to jest fajny rok zakupowy, jeżeli chodzi o motocykle. Także tyle, jeżeli chodzi o Z900. Tak oto się maszyna prezentuje. Jeżeli chcecie ją zobaczyć na żywo, zapraszamy do naszego salonu. Pierwsza w Polsce
Z900 w wersji SE w salonie Moto 46 w Szczecinie. Dzięki za oglądanie, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia.